Cześć! Witajcie w moim kolejnym vlogu. Jutro lecimy z moim 4-miesięcznym Bobasem na wakacje. Lecimy do Szwajcarii na około 1,5 tygodnia. I troszkę się stresuję z tego względu, że lecimy tylko we dwoje. Nie będzie nikogo, kto mógłby mi pomóc, potrzymać Ryka, coś podać, coś co potrzebuje. Oczywiście będzie obsługa samolotu, czy też ludzie na lotnisku, żeby mi pomóc, ale nie będzie nikogo bliskiego, więc troszeczkę, tak jak powiedziałam, stresuję się, ale będzie ok, musi być. Przejdźmy do rzeczy. Chcę Wam pokazać, co ze sobą zabieram w podręczny plecak. Oto ten plecak. Jest kilka powodów, dla których wybrałam właśnie ten plecak. Ma on więcej kieszonek, jest on mniejszy, dlatego też mieści się bez problemu w te rozmiary, wymiary plecaków czy tam torby podręcznej do samolotu. Wybrałam też go ze względów estetycznych, bardziej mi się podobał kolor, jego wykonanie. Jeśli chodzi o jakość, wydaje mi się, że jest troszkę lepiej wykonany niż ten drugi plecak. Jeśli plecak ten sprawdzi mi się w trasie, to podlinkuję go w opisie tego odcinka. Co spakowałam do tego plecaka jako samotnie podróżująca mama? Zabieram ze sobą taki zwykły termiczny plecak, który włożę do tego głównego podręcznego plecaka. Wspominałam Wam już w poprzednich moich vlogach, że formułę, to znaczy mleko modyfikowane dla Eryka, jest dużo gęstsze z tego względu, że ma on problemy z układem pokarmowym, ma reflux. Przygotowanie takich butelek na lotnisku zajęłoby mi bardzo długo, to znaczy rozmieszanie tego proszku, żeby to wszystko było jednolite. Dlatego też będzie mi wygodniej, jeżeli to mleko będzie gotowe. I oczywiście wiadomo, takie przygotowane mleko wyjęte z lodówki w temperaturze pokojowej powyżej 5 stopni Celsjusza może być przytrzymywane maksymalnie do 2 godzin. Stąd też ten oto plecak. Do niego włożę sobie kilka wkładów, takich zmrożonych wcześniej wkładów i wcześniej przygotowane przeze mnie butelki. Oprócz plecaka mam też taką wielorazową matę, która była już z tym plecakiem, także naprawdę super. Ona wygląda tak, pokazywałam Wam już w moim poprzednim vlogu tą matę. Tutaj spakowałam sobie chusteczki, waciki jednorazowe, a po tej stronie mam kilka pampersów. Spakowałam też 2 pieluszki, takie do wycierania, jeżeli uleje się Erykowi, albo po prostu będę potrzebowała coś wytrzeć. Jedna jest mniejsza, druga jest większa, która też będzie służyła jako kocyk. Spakowałam sobie też laptopa, z boku mam woreczki na zużyte pampersy, bo oczywiście komfort lotu dla wszystkich jest bardzo ważny i dbam też o innych. Tutaj w takiej dodatkowej kieszonce mam 2 smoczki. Jeden jest przywiązany do wstążki. Założę sobie ją na głowę albo na rękę, jak dam Erykowi ten smoczek i będzie po prostu mi wygodniej z tego względu, że nie upadnie mi on na podłogę, nie będę go musiała gdzieś szukać, bo będę cały czas go miała na wstążce. W kolejnej kieszonce mam jeszcze dla Eryka taką zwykłą książeczkę do zabawy, takie żyrafy 2, które można przykleić na okno, na stół. Wydaje mi się, że są bardzo fajne, można się nimi bawić, tu rozciągać. O, takie są fajne. Mam też gryzaczek, ponieważ Erykowi rosną ząbki i ubranka, dodatkowe skarpetki, czapeczkę, jeżeli klimatyzacja będzie włączona, spodnie i body z krótkim rękawem, ponieważ w samolocie i na lotnisku jest ciepło. W kolejnej kieszonce są moje rzeczy, tutaj mam spakowane moje słuchawki, powerbanka, ładowarkę do telefonu, mam tutaj też portfele, okulary przeciwsłoneczne i to wszystko. W kolejnej kieszonce mam wysterylizowany gryzaczek do żelu na ząbki oraz dodatkowy smoczek do butelki. W ostatniej kieszonce mam gumy do rzucia, wkładki, plastry
I to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które spakowałam do mojego podręcznego plecaka. Będę go oczywiście miała z tyłu na plecach, Eryka będę miała z przodu w nosidełku. Mam nadzieję, że moje plecy wytrzymają. Widzimy się w drodze na lotnisko, czyli już za chwileczkę. Wyruszamy w naszą pierwszą wspólną podróż. Nie zdążyłam zrobić kawy na drogę, więc wzięłam gotową. Wstaliśmy bardzo wcześnie, więc Eryk przespał całą podróż na lotnisko. Na Heathrow dotarliśmy o 5:35, więc mieliśmy jeszcze pół godziny do otwarcia bramek do nadania bagażu. Linia lotnicza, którą lecieliśmy, to British Airways Business Class. Przed kontrolą bagażową nakarmiłam Eryka oraz zmieniłam mu pampersa. Tak wyglądała toaleta. 2 kosze, jeden na odpady kliniczne, drugi na odpady ogólne. Fajnym rozwiązaniem była ta rolka papieru do rozłożenia na przewijaku. Nie zabrakło żelu do dezynfekcji rąk oraz kremu do rąk. Oczywiście zlew, cześć i suszarka do rąk. Nie zabrakło również krzesełka do siedzenia. Lecimy! Eryk przespał cały lot. Zaraz po starcie dostałam śniadanie. Załoga samolotu podgrzała mi mleko dla Eryka, którym nakarmiłam go na lotnisku w Basel po odebraniu wózka. Niestety wózek nie czekał na mnie obok samolotu, tak jak mi obiecywano. Musiałam go odebrać na lotnisku. Po nakarmieniu Eryka poszłam odebrać walizki, które znajdowały się w całkowicie innym miejscu niż wózek. Zabrałam ze sobą dużą walizkę, torbę, plecak oraz wózek. Oto nasza walizka, tutaj mamy Eryka rzeczy oraz moje rzeczy po drugiej stronie. Do połowy Eryka spakowałam ubranka, kosmetyki oraz niezbędne przybory do pielęgnacji, dzbanek do robienia mleka, mleko modyfikowane oraz zabawki. Tutaj spakuję sterylizator i podgrzewacz. Zabrałam ze sobą płatki kosmetyczne, 2 termometry do sprawdzania temperatury wody, płyn do mycia z My Expert Midwife. Nie mogłam pominąć mojego ulubionego wielofunkcyjnego urządzenia. Wzięłam ze sobą również olej ze słodkich migdałów, szczoteczkę do mycia dziąsełek, wysterylizowaną oczywiście. Wzięłam również szczotkę do włosów, patyczki do nabierania lanoliny, wodę morską do noska, krem SPF, trymer do paznokci oraz bezprzewodowy aspirator do nosa. Zabrałam ze sobą również lanolinę na podrażnienia. Wzięłam również szumy, żeby lepiej mu się spało. A teraz czeka nas podróż powrotna. My jesteśmy już w Basel, zaraz lecimy do Heathrow. Jest godzina 6, więc mamy jeszcze godzinę do lotu, ponieważ lot mamy o 7:05. Boarding zaczyna się o 6:30, więc mamy jeszcze 30 minut na jakieś spacerki, toaletę. Obsługa na lotnisku na Heathrow była dużo lepsza niż tutaj, dużo większa pomoc. Nie ma tutaj takiego typowego fast track, tak jak było na Heathrow, więc musiałam mieć normalną linią, mimo tego, że wykupiłam business classę. Niestety nie udało mi się skorzystać z business lunch, chciałabym pokazać, jak to wygląda i na Heathrow, i tutaj w Basel. Na Heathrow nie udało mi się z tego względu, że miałam bardzo mało czasu, więc od razu po kontroli poszliśmy do samolotu. A jeśli chodzi o business lunch tutaj w Basel, myślałam, że jest tutaj, w tym gdzieś miejscu. Okazało się, że jest w innej części lotniska, a ja już przeszłam kontrolę, więc nie mogę się cofnąć. No ale trudno. Śniadanie będę miała w samolocie, bo jeszcze nic nie jadłam, chcę mi się bardzo pić, więc czekam na lot. Eryk jest bardzo grzeczny, prawda? Jesteś grzeczny. W ogóle nie płacze, czeka, bez problemu czeka w łóżeczku na mnie. Później jak przechodziłam przez bramkę, wzięłam go na ręce. Był bardzo zainteresowany, oglądał się dookoła, nie było żadnego problemu. Nakarmiłam go zaraz przed security check, przed kontrolą. Mama pomogła mi razem z Matiasem wszystko ogarnąć, także było dużo łatwiej niż samemu. Kolejną butelkę dam mu w samolocie, poprzednio dałam mu po wyjściu z samolotu i to był bardzo duży błąd, ponieważ był już głodny i płakał zaraz jak wyszliśmy z samolotu, więc poproszę załogę samolotu o podgrzanie butelki i nakarmię go w trakcie lotu. Dominik przyjedzie oczywiście po mnie i po Eryka, będzie miał już ze sobą podgrzaną butelkę, mleczko dla Eryka
i nakarmimy go przed drogą do domu, bo czeka nas chyba 1,5 godziny, jakoś tak, 1,5 godziny mamy z Heathrow do Southampton. Tak samo jak do Szwajcarii i do Londynu, Eryk przespał cały lot. W połowie lotu go obudziłam i nakarmiłam, ale zasnął od razu po jedzeniu. Mieliśmy duży komfort, ponieważ siedzieliśmy sami. Tym razem wózek czekał na nas niedaleko samolotu, co było bardzo dużym ułatwieniem. Bagaże odebrane, możemy jechać do domku. Mam już ze sobą 2 loty z moim 4-miesięcznym Bobasem i chciałam Wam tak w skrócie opowiedzieć, jak to wyglądało, jakie gafy popełniłam, co uważam, że mi się przydało, co mi się nie przydało, także szybko Wam to w skrócie opowiem. Plecak, który pokazywałam Wam na początku tego odcinka, sprawdził mi się świetnie, podlinkuję go w opisie tego odcinka. Ja go oczywiście kupiłam w Anglii, ale może podobny też znajdziecie u siebie w kraju. Jest naprawdę świetny, wszystko mi się zmieściło, bez problemu wszystko znalazłam, ponieważ miał dużo kieszonek, jest ekstra. Dodatkowo ta mata, do której można wszystko schować, mega. Polecam, polecam, polecam. Popełniłam 2 błędy, duże błędy, które kosztowały mnie płaczem mojego syna. Pierwszy, karmienie. Wspomniałam o tym wcześniej. Podczas pierwszego lotu, zamiast nakarmić Eryka w trakcie lotu lub zaraz na końcu lotu, to stwierdziłam, że nakarmię go po wyjściu z samolotu. Dlaczego? Ponieważ myślałam, że wózek będę miała zaraz przy samolocie, tak jak obiecywała mi pani, kiedy nadawałam bagaże. Okazało się, że nie. Mój wózek został wysłany razem z wszystkimi bagażami i musiałam go odebrać z taśmy. Najgorsze było to, że wózek do odbioru był w całkowicie innym miejscu niż moja walizka, więc musiałam najpierw pójść po wózek, a później odebrać walizkę, co zajęło trochę czasu. Niestety nie było nikogo, kto mógłby mi pomóc ściągnąć wózek z taśmy, więc mając Eryka w nosidełku z przodu, musiałam ściągnąć wózek z taśmy i złożyć go. Po odebraniu wózka od razu nakarmiłam Eryka, ponieważ płakał, był bardzo głodny, zazwyczaj je co 2 godziny, 2,5, a minęło już 3. I to był mój błąd, bo zaufałam załodze British Airways, a niestety, jak widzicie. Dodatkowo, kiedy chciałam go nakarmić, okazało się, że mleko jest za gorące. Kolejny błąd, nie sprawdziłam temperatury mleka, zaufałam załodze, że mleko będzie w odpowiedniej temperaturze, jednak nie było. Ale na szczęście miałam dodatkowe mleko, które było zimne, sprawdziłam, że nie minęło jeszcze 2 godziny od temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza, więc po prostu zmieszałam te 2 mleka jak najszybciej i nakarmiłam mojego syna. Podczas lotu powrotnego byłam już troszeczkę mądrzejsza, poprosiłam załogę samolotu o podgrzanie mleka zaraz na początku lotu, sprawdziłam temperaturę mleka, okazało się, że jest za gorąca, więc poprosiłam o ochłodzenie mleka, co też również załoga zrobiła i przeprosiła mnie za to, że mleko było za bardzo podgrzane. A co najlepsze, okazało się, że po locie powrotnym do Londynu mój wózek czekał obok samolotu. Można. Samotnie podróżujący rodzic ma całkowite prawo do tego, aby wózek znajdował się zaraz koło samolotu, jeśli się z niego wysiada. Więc jeśli będziecie lecieć, naprawdę poproście o to i powiedzcie, że macie do tego prawo. Po locie powrotnym do Londynu było mi dużo łatwiej, ponieważ Eryk był od razu w wózku. Erykowi było wygodniej i mi było wygodniej, ponieważ nie musiałam go dźwigać. Wytłumaczono mi, że podczas pierwszego lotu mój wózek nie zmieścił się do luku bagażowego, nie wiem, tak mi powiedziano. Podczas drugiego lotu zmieścił się bez problemu, ponieważ był inny samolot. Takie uzyskałam informacje. Czy to prawda?
Nie wiem. Moim kolejnym błędem, który popełniłam podczas pierwszego lotu, to było ściągnięcie nosidełka. Tak wygląda moje nosidełko, jeśli jest całkowicie zapięte. Tu oczywiście mam głowę dziecka, nóżki, rączki i tak dalej. Jak chcę wyciągnąć dziecko, odpinam i wygląda ono tak. Więc mogłam zostawić je w taki sposób, później bym tylko wzięła Eryka, w sumie cały czas go miałam na rękach, więc tak naprawdę tylko bym wstała, zapięła i gotowe. A ja ściągnęłam całe nosidełko. Wierzycie? Całe nosidełko. I co zrobiłam? Musiałam położyć Eryka na siedzeniu w samolocie, założyć to nosidełko i później dopiero włożyć Eryka. Oczywiście dziecko płakało. Na szczęście podczas lotu powrotnego byłam już mądrzejsza i nie ściągnęłam szelek. Ja miałam mniej pracy, a Eryk był szczęśliwy i nie płakał. Ogólnie jeśli chodzi o całokształt lotu, jestem bardzo zadowolona. Eryk był świetny, było to grzeczne, bardzo grzeczne dziecko, które przespało cały lot i w jedną i w drugą stronę. Na lotnisku nie spał, ponieważ był zainteresowany ludźmi, zafascynowany wszystkim dookoła, nowymi obrazami. Załoga samolotu była świetna. Nie wiem, czy to dlatego, że leciałam business classą. Nie mam porównania, bo nie leciałam British Airways w economy class, ale przelecę się kiedyś i dam Wam znać. Ale naprawdę byli bardzo mili, bardzo pomocni, odpowiadali na każde pytania. Pytali, czy wszystko jest ok, czy mi pomóc, czy się dobrze czuję. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach lub wiadomości prywatnej. Bardzo chętnie Wam odpowiem. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!